Halo, 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 halo. Czekajcie. Reklama. Czat na żywo. Czekajcie, bo... Siemano, siemano. Czekajcie, bo w ogóle nie ogarniam. Dzień dobry, dzień dobry. Dobra, bo... Zaczyna się stream zaraz. Musicie mi szybko jeszcze dać znać, czy będziecie wszystko widzieli, czy nie. Dzień dobry. O, w ogóle pierwszy raz z aparatem stream. Przeinaczyć, że jednak tutaj mam mówić. Z tego co widzę, to premiera się trochę przeciąga. Możecie dać znać, jak mnie słychać. Zacznijmy od tego. Siema, no cześć, siema, witaj. Jest ok, dobra. Czekajcie, włączę teraz streama. I powiedzcie mi, czy słychać tą muzyczkę za głośno, czy jest ok. Za głośno premiera. Dobrze, już ciszę. Teraz czy dalej za głośno? Dajcie znać, czy jest git teraz, czy jeszcze ciszej. Jest ok, dobra. I mnie też dobrze słychać? Jak coś, to mogę w OBS jeszcze pozmieniać ten. Ale się spam zaczął, dostałem maila już od Canona. Mateusz, nie mam pojęcia, czy będzie zapis, bo włączyłem streama tylko był prywatny, tak się krzątałem i tutaj na Photoshopie robiłem tą pseudo-reklamę i nie wiem koniec końców, czy będzie podgląd, czy nie. Okej, dobra, to mam podgląd, że jest git. No, widziałem Jesse Drift jest też na streamie Canona. Jak będzie jakość ziemniak, to przepraszam, nie? Standardowo dla mnie. Trochę zmniejszę ten. Co obstawiacie? Jesteście podekscytowani na premierę nowe Canona? 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Poszło. Kolejne odliczanie. Trochę tam głośniej. Welcome to this very special Canon launch event where we'll be giving you a closer look at an exciting range of innovative new products. Now normally Canon would do shows and events to give everyone the opportunity to get a hands-on experience of new products. But these are, of course, not normal times. So instead, at this digital event you'll be first to see the imaging products that Canon's developers and engineers have been working tirelessly on. You'll get an insight into the new technologies from Canon product experts. And you'll see the fantastic results photographers and filmmakers can achieve. Teraz trochę za cicho, to już podgłośnię. Dobra. Tutaj nic się nie działo, tylko ta pani mówiła, że jest w ogóle git i że się bardzo postarali. Już Cezary dałem. Jeszcze głośniej. Siema, siema.
Dzień dobry, Kacprze. To tell us how Canon is strengthening this system and where the new products fit in, I'm joined by Richard Shepherd, Senior Manager of Professional Product Marketing at Canon Europe. Richard, it's over to you. Thanks, Lucy. Good afternoon, everyone. I hope that you and your families are all well. I can't tell you how excited I am to be talking to you today. Photographers and filmmakers are always trying to capture something that hasn't been shot before. That's why it's our primary goal when we develop a new product, to enable something that has previously been impossible. Photographers and filmmakers are always trying to capture a system built from the ground up, like the original EOS system, from which to build astonishing cameras and lenses. We based it around 3 core pillars: the large diameter mount, short flange back, and a high-speed communication system between camera and lens. The system's new RF lens mount gives us much greater flexibility in lens design. Today, Z tym się we will show zgodzę. you what the R system is truly capable of. We're setting new standards of video capture, astonishing autofocus, blistering speed, and groundbreaking image stabilization. To start with, we'll talk to you about our most eagerly anticipated camera, the EOS R5. We have redefined what a professional mirrorless can be, but of course, the R5 is not the only camera we're launching today. We've also got another exciting camera to share with you, the EOS R6. This is designed for enthusiast photographers and filmmakers. and R6 inherits będzie much według of mnie the lepiej same sprzedawany technology niż from the R5. R5. Since 2018, we've launched 11 lenses with the RF mount, and today we have some unique and exciting lenses that are only possible thanks to the R system. At Canon, we deliver an entire input-to-output solution. That's why with our image.canon service, you'll be able to auto-transfer images and video from the R5 and R6. Image.canon will also integrate with both Google Photos and Adobe Creative Cloud, so your images can be automatically transferred from your camera and into your usual workflow, saving you a lot of admin time. And finally, we're expanding our image prograph range with the Pro 300. I hope you'll agree these are truly phenomenal products that will enable you to express your creativity in new ways. So Lucy, let's move on to the detail. So we're talking about a whole host of new and exciting products. Yeah. Yeah, Richard, Yeah. thank you so much. And on that note, I think we should take a look at our first camera, don't you? Yeah, I do, yeah. Here's the EOS R5. O, teraz zaczyna się. Muzyka z Epidemic. K bez kropa, 120 klatek na sekundę. 8K, 12 bits raz. Ja pierdzielę. No raczej, że... Stabilizacja 8-stopniowa, dobrze widziałem? Mówiłem, że jak Canon zrobi stabilizację, to będzie najlepsza. Wow, so a lot Lol. of innovations in there. And as you just saw, some lucky photographers and filmmakers have 8K, already enjoyed 12 putting the bits. camera through its paces. So let's hear what some of them have to say about it. I'm Ulla Lohmann, I'm an adventure photographer. I'm Ivan D'Antonio and I'm a filmmaker. Lol. Hi, my name is Robert Mark Lehman, Nie, właśnie, wildlife cena photographer and niekoniecznie. wildlife filmmaker. My name is Martin Bissig. Obstawiam I'm based in około 20 Switzerland. I'm tysięcy a Canon złotych. ambassador and I am an action, outdoor and sports Wydaje mi photographer. się, że jak za tą specyfikację The to wcale Canon nie jest aż tak EOS dużo. R5 let Ale me już się nie odzywa. reimagine the way I shoot. Schön. I took the camera photographing the sunset at a beautiful lake and I saw a swan. So I tried focus tracking and the focus stayed on the swan even throughout the read. Everything which was very hard to achieve for the last couple of years in terms of moving animals just became very easy. No McKinnon już od kilku tygodni go szykował. Cool.
8K video, 4K slow motion and animal detecting. This is going to be the game changer for the wildlife photography and filmmaking industry for the next couple of years. With 8K, Nie wiem, you can Przemysław. record the entire scene, and then in post you can frame the shot. And you can also make a pan or a tilt. So it's free to you. The possibilities that open. No 45 with megapikseli to sporo, nie? Ale 8K musieli are taki so sensor great. dać, żeby 8K tam 3 wild zmieścić. horses came out of the woods. They were not so close, and I wanted to switch my lens, but I knew that I could have lost that moment if I changed the lens. I was able to shoot the scene from the distance and then reframe it. Sorry. If I didn't have this opportunity, I would have lost that beautiful moment. The R5, it's a completely new ground that I can cover now. It really helps me to reimagine the shots that I take. For example, when I was checking the action, the jumps the athletes did, the skateboarder, the mountain biker, I could see every little hand movement, every little leg movement. I can see the bike turning around. This is not a compromise anymore now when it comes to filming in slow motion. I can use the full capacity of this camera to shoot 4K with 120 frames per second. 4K 120 The klatek camera na is a sekundę to great jest naprawdę exhibition partner. kozak High quality feature, nie? video, high quality Ktoś chce pójść images with an amazing pełni w detail resolution 4K, no and strasznie, all z these tym great aparatem to w features. ogóle I took the camera canyoning, mówimy o czymś which innym, means nie? you Bo to go jest down to 8K, narrow więc gorges with waterfalls, you jump in waterproof. z pewnością Not only that it's future-proof. weatherproof, but it's also really fast, even in low light, to do focus tracking. So I photographed somebody jumping from a rock inside the water, and the camera was just locking focus, and I was able to do 20 frames per second whilst that person jumped in the water. The image stabilizer is also great for doing long exposures without a tripod. For example, in the canyon, I couldn't take a tripod with me because I had to jump through the gorge myself. So there, I was taking 2 seconds exposures, 1 second exposure handheld, not a problem at all. Właśnie mówiła o tym, że stabilizacja jest tak dobra, że 2 sekundy zdjęcie z długim czasem naświetlania bez problemu. I'm in tiny spaces, and the larger sensor give me the ability to have a shallow depth of field in situations where it is almost impossible with a Super 35 sensor. I can shoot open wide, I can shoot with the 85mm 1.2 when an athlete is approaching very fast and quick and is moving around, and I can make sure that with the 20 frames per second and the autofocus, every single shot of the whole sequence is fully in focus and perfectly fine. So this allows me to shoot in a way that I couldn't before. To take great rock climbing pictures, you have to climb up the wall yourself to get the climbing partner and the scenery. So I'm dangling on the rock face, high up above in the air, and then I don't have time to do long time settings or like try to do again and again. My gear has to work. The camera really performs. It has a big advantage in terms of autofocus systems. So even the Sea Eagle is coming from 100 meters away. It locks onto the Sea Eagle with the AF system, and it keeps it in focus all the time during the flight. Even intensively turns and everything. It keeps it totally in focus. And I just have to press the shutter button and rush out the 20 frames per second images. I consider it sort of my second A-cam, because I can rely on it in every situation, especially when I need to move fast or reach difficult angles. And the images are just incredible. It pushes the boundaries of my creativity. This is Śmiesznie to such an wyglądało na amazing takim małym gimbale. piece of technology in such a small body. It has so many amazing features to be able to deliver high quality footage for bigger productions. Yeah, well, I'm not gonna send this one back, Canon. I'm very sorry. No, myślę, że zacznie się teraz fala ten... Znaczy, no, Canon pozamiatał, nie? No, wszyscy pokupowali Sony i Canon teraz pozamiatał. Wszyscy, co mieli, nie wiem, I think we can all pełne klatki agree Sony, those no to... guys sounded pretty impressed. But we're not stopping there. Now it's time to check out our next camera. Dobra, później sobie pogadamy. Zobaczmy to R6. 20 klatek na sekundę. Foto.
4K 60 lub Full HD 120, 10 bit C-Log do puchy, budowana stabilizacja 8. Ja pierdzie. O, serio? Z tym można łazić. Jestem mega ciekawy, jak ta stabilizacja. To jest R6. Canon R6. R5 była przed chwilą. No. Ten aparat jest odpowiedzią na Sony A7 III. Ma 4K 60 klatek na sekundę. Z tego co kojarzę, też 2 wejścia na kartę pamięci, nie? Tak, Cezary, ale przy R6 już co innego. The Canon EOS R6 offers unparalleled speed and full frame image quality without compromise. It's a camera that truly shines in low light. No wciąga, nie? Z jednej strony wciąga, tylko z drugiej strony no Sony już miało, powiedzmy, nie aż tak, ale podobne feature'y z 2 lata temu. Mieli czas, żeby nadrobić w Canonie, nie? Ktoś mógł czekać na te Canony, ale musiałby przez 2 lata nie mieć aparatu. Ale fakt faktem, no. Nowe standardy według mnie też wyznaczają. Szkoda, że McKinnona nie wzięli na ambasadora. Znaczy wzięli go, nie? No bo już tam swój film wrzucił, ale... The Canon EOS R6 has the power to take you on a journey. And my journey starts here. The sense of total freedom. To musi być The jakiś set albo R6 coś takiego. allows me to film in 50 frames per second in 4K, 10-bit. Along with reliable autofocus, I can continue to tell her story, when others may feel they have to stop. Let's do this! As a photographer, it is important to be in the present. Being able to work up to speeds of 20 frames per second makes capturing the decisive moment in time easier. There is no room for errors. React fast, and so does the camera. Speed is crucial. This camera logs the autofocus on the face, and it doesn't lose it. This is unbelievable. It just tracks the face all the way down. Nie chciałbym mieć Lumixa Face przy takiej detection allows me the ability to keep up with my sesji. model. You can freely move your AF center point where you think the action will start to happen. It catches the rider and then the automatic takes over. The face recognition even works when they wear helmets. The speed of intelligent autofocus with eye, face, people, and even animal tracking is blazing fast. I didn't miss a single shot. The camera also has 8 stops of in-body image stabilization, which allows you to take longer exposure shots than what you could normally Kurde, do jestem tak without a ciekaw tej tripod. stabilizacji. I managed to handhold the camera for 4 Canon seconds. nigdy nie miał stabilizacji mechanicznej, miał tylko tą optyczną, Two która different jest shutter nazwana. modes. You can shoot with a mechanical shutter that's 12 frames per second, or you can choose the electronic shutter that's 20 frames per second. That's pretty Absurdalne. impressive. The vari-angle screen made it possible to change my perspective drastically within a second. Out of all the pictures I took, those are my favorite images. The ergonomics of the camera, it's light and silent. You don't even hear it. All you see is in your viewfinder is a little white frame that starts to blink. Plus, the Canon menus are really easy to work with. I can check the 100% prawdy. images even in the bright sun without looking for a shade. With the EOS R6, I can work comfortably in low light conditions, confident in the ability to retain excellent detail in highlights and shadows. We are able to film, photograph, and create beautiful and unique stories. You have a frame rate of 120 frames in Full HD Ceny or jeszcze nie były 60 podane. frames in Będą pewnie na 4K. koniec. Now Wiem, you że have image stabilization sprzedaży in the będą pod lens koniec and you sierpnia. have image Jeden i stabilization drugi. in the camera body, R6 trochę and they szybciej. work together.
Ja You don't need two cameras anymore. With just switching one button, you can just start filming right away. To jest prawda, no. It's important to feel confident working in low light conditions. Masz kamerę The i aparat w autofocus jednym. tracks amazingly in near darkness. With the EOS R6, I can continue to capture quality footage using high ISO with cinema log. I was so excited about the camera that I will end up with a couple of thousand of photos. A number of features like speed and autofocus have been reimagined. Whether we want to record a film at 4K, Or utilize the incredible To jest handheld bardzo stability for prawdopodobna cena, bo to stills. nie jest jakaś tam cena, you can now excel with both. której nie było The camera wcześniej. is a game changer. With 20 frames per second, you can get the speed you need. And I was able to catch the moment I was looking for. The same camera can enable everyone. Never miss that golden light, unique moment, or perspective. This camera is perfect for enthusiasts and semi-professionals, and it is part of my gear now. You want to move into mirrorless? This is your perfect choice and your perfect camera. R6 będzie naprawdę absolutna ilość Well, jego now we've będzie seen what they wyprzedana. can do, let's hear a bit about how they do it. To help with that, I'm joined by Mike Burnhill, one of Canon Europe's professional image product specialists who have spent quite a bit of time with both the R5 and the R6. Mike, welcome. Thank you, Lucy. So Mike, we've seen that the R5 and R6, they share a similar set of creative features and next-level mirrorless technology, but each also has its own unique advantages. So can you tell us a bit about what these are? The R5 is really about high resolution. It's high resolution stills and video, and the R6 is a much more rounded product for a much wider base of users. Not everyone wants those big file sizes that kind of take up your hard drive. So the R6 basically has a sensor based on the technology we had in the 1DX3. Dobra. And that gives it really, really Przyciszę trochę. Pogadajmy. Powiedzcie, jakie wrażenia. W sumie nic takiego nie było, co... Proszę. Peter McKinnon właśnie wrzucił film. Obejrzę sobie z wami, ale nie będę mu zabierał hajsu z reklam. O, chwila. Teraz o stabilizacji. One of the things that we've been asked for a long time. When is Canon going to have built-in image stabilizer in the body? This whole system has been designed by Canon. For me, one of the most crucial parts of this whole system is actually the lens mount. The RF mount is the key element that makes some of these possibilities amazing. So the fact that the mount is so large means that the sensor system can move around and not get cut off at the edges. Gives a wider image circle. And what that means is lenses like our 85 1.2 and our 28-70 f2 lens, these big, high-performance lenses with no stabilization, can now do 8 stops of stabilization. I mean, that's more than most lenses. To prawda, że tutaj jest 8-stopniowa stabilizacja. Czegoś takiego nie widziałem w sumie. Wszyscy mają 5, a... Także jestem w stanie uwierzyć, że faktycznie będzie można z nią chodzić. Jasne, lekkie obiektywy. Myślę, że o tym też za chwilę będzie. Ten obiektyw, co tam założyli, to jest 28-70 albo 75 mm f2. Jest ogromny, ale taki zakres zoomów w obiektywie f2 to jest... Me, myself, hand holding this kind of camera, I've been able to hold it at 4 seconds, almost gimbal kind of performance, and produce beautiful, smooth video. No, śmiesznie to wygląda. Always, make sure you got all the equipment. If the moment happens, you can be ready to kind of adjust to it. So this is essentially going to make handheld shooting a dream. Yeah, nie, as you've seen in the video, 24-70 i jest 28-70 albo 28-75, coś takiego. Ten drugi zaczyna się od 28, jest f2. You can't go caving kind of through these gorges with a tripod, With your tripod just strapped in to your case. back. But she could still get those beautiful blared waterfalls. Yeah, I love that. Okay, so the ambassadors, we just talked about those, in the videos, talked about the autofocus systems of both of the cameras. Yeah. How are the cameras able to achieve this, and do you think this technology can make a difference? Oh, yes, totally makes a massive difference. There's 2 key parts of these 2 cameras in the AF. It's the new Dual Pixel 2 AF system, which now covers like 100% of the frame, so it's edge to edge. But also the database system that we've built. Nowy Dual Pixel autofocus. Mark III. It's a deep learning, so it's led, it's analyzed. We've built this algorithm that can identify not just people now. We can identify
species of birds, but members of the cat and dog family. Wow. Now this camera can track the body, and if it can't find the head, once it's found the head, it can track the head and then sees the eyes, then it moves to the eyes. And it's great. So let's talk about the R5. You know, this thing is absolutely mind-blowing for video. Yeah. You know, it features the highest resolution video Właśnie miałem mówić, że any mogliby EOS pogadać camera. o tym, jak Quite impressive. Can filmie you się explain how 8K can sprawdza result in ten higher quality 4K video? aparat. And tell us a bit more about the camera's creative 4K options. Yes, obviously the 8K RAW kind of grabs the headlines, Yeah. but one of the big questions when we kind of showed this camera off to some people was like, well, what's the point of 8K? I don't have an 8K TV. Yeah. People say, why do I need 8K? And 8K gives you many more possibilities. So for example, one of the functions in the camera is what we call 4K HQ mode, high quality, and that oversamples the 8K footage. So when you shoot normal 4K footage, you're using the survey system. So the signal, you only get 25% of certain color channels. Yeah. So when you put the picture back together, you're actually getting sort of artifacts and more noise because you're missing bits of data. Nie ma to jak narzekać, że 4K potrafi być kiepskiej jakości, nie? All the channels. And what you end up with is a much sharper image with no artifacts for the same file size. You'll get the sharpest 4K footage you'll ever see. But the other big thing creatively is that you can actually shoot wide in 8K, and it allows you to still punch in and zoom, power scan. To jest według mnie jedyna zaleta 8K na dzień dzisiejszy, że możesz po prostu nagrać super szeroki kadr i wybierać sobie, że chcesz 4K z tego czy 4K z tego. I can crop into individual actor for their particular monologues and still have 4K resolution. Yeah. So the big difference for still photographers is the fact that they're doing more and more requests to have to shoot video and stills at the same time. Yeah. And it's been a case of doing one or the other. Yeah. It's two actions. When you shoot the stills, it's not quite the same as the video or vice versa. And now, it's always been a request, even from way back, is that they want to be able to do both at the same time. You're not having to make that choice of which is going to be better. Yeah. Filming it or taking the still photograph. Which Which one I've got to choose, and then you kind of, and it's always going to be the wrong option. So this gives them that safety blanket. Yeah, They can yeah. just go, I'll film it, and then I'll grab the still later on. Yeah. Both cameras are capable of shooting at up to 20 frames per second with the electronic shutter. So why would users need to switch to the mechanical shutter? The electronic shutters are a fantastic piece of technology. That you can shoot super high speed, you can shoot silently. Powiem wam There szczerze, are some areas where they kind of struggle. One of powiem those is wam, że ta rolling prezentacja shutter. jest So when a strasznie fast object's nudna. moving, Mało you'll get konkretów kind of według mnie. skew of the image, Cezary, golf, etc. Other things like banding, waga zestawu you get Canona raczej nie jest na white plus. source Zgadzam that się w change 100%. frequency, Jednak results in dużo striking osób of the kojarzy image. bezlusterkowce z The other tym, thing że is flash. że So this is where the mechanical są one po shutter prostu dużo mniejsze. comes in, 'cause that doesn't suffer from any of those issues. A jednak Canony, The mechanical shutter has a bit more lag. w porównaniu do lustrzanek to nie ma zbyt dużego przeskoku. Może być przeskok, jeżeli chodzi o to, co jest wpakowane w te puchy, nie? Ale jeżeli chodzi o rozmiar, no to jeszcze trochę czasu chyba musi minąć, żeby nie tylko to było funkcjonalne, ale i mniejsze. Czemu mnie pani zagłusza? What we've introduced with these two new products is a new auto transfer function. And it's really kind of one of the first steps in Canon changing its philosophy of how we work. So now we've teamed up with two of the biggest cloud partners. We're doing it with Adobe and Google to kind of work together on this cloud sort of platform system, which is amazing. So therefore, now we can automatically transfer your images from the camera up to the cloud to be shared with one of these two sort of platforms. Właśnie to mnie We've zastanawia. really looked at customers and we've listened to them, and basically everyone knows how easy it is to share images on their phone. And with cameras, On opowiada teraz o tej chmurze, nie? Że można z aparatu po prostu od razu na chmurę wysyłać zdjęcia i filmy, ale czy to działa przez telefon, czy nie wiem, wejście na kartę pamięci, kartę SIM? Thank you so much, Mike. Thanks. Okej, dzięki. Of course, to realise a camera's full image quality, you need a high quality lens. Fortunately, the Canon EOS R system has some of the finest to choose from in the entire Canon catalogue. And today, Canon is adding 4 exciting lenses and 2 lens extenders to the RF range. First up, wildlife and sports photographers are going to find the RF 100 to 500mm f/48 28 do 70 f2. IS USM, a versatile addition to their collections.
With its relatively small size, this new zoom is a practical choice for handheld shooting. It's built for shooting in tough conditions too, as it has dust and water seals and a heat shield coating to ensure durability. Heat shield. Now, this is something that both wildlife photographer Robert Mark Lehman and action sports photographer Richard Walsh needed in their shoots. So let's see this game-changing new lens in action. Nie wiem, o jakim obiektywie mówi, ale teraz będzie. Co to jest? W każdym razie jest nie tylko wodoodporna, ale i ognioodporna, ciepłoodporna. Hi, my name is Robert Mark Lehman and I'm a wildlife photographer and wildlife filmmaker. I'm super impressed, especially with this new wildlife lens. It's a 100 to 500 4.5 7.1 lens. 100 do 500. Mało filmowy obiektyw. First I thought 7.1, it's going to be a problem in terms of ISO capabilities, but this camera sensor is so well built. The high ISO is not a big deal. I photographed to 12,000 ISO and the images are crispy sharp. There's no big disadvantages in the images. It's just fantastic. Michał Socha, czy uważasz, że warto przesiadać się z Canona RP na R5? Mówimy o aparacie, który jest wart 4000 zł i o aparacie, który jest wart ponad 20 000 zł. Czy warto? Z pewnością. Czy ma to sens? Myślę, że osoby... Nie wiem, jest to wręcz absurdalne pytanie. To jest jak... Trochę jak, nie wiem, czy myślisz, że powinienem zamienić swojego Passata na co takiego? Czy zamienić Passata na... Boże, jak ja się nie znam na ten... Na Porsche? O, na tej zasadzie. 8K wideo na chmurę, no. I tylko mam nadzieję, że miałem Wi-Fi włączone. Znaczy nie wiem, no mnie osobiście ten obiektyw aż tak nie interesuje, nie? Także pozwolę sobie ściszyć. Jak macie jakieś opowiadajcie, no, jakie są wasze wrażenia? Czego jesteście ciekawi? Czy w ogóle macie w planach kupowanie któregoś z tych aparatów? Czy... Okej, dobra. To by było tyle. To jest obiektyw dla mojego kolegi Kacpra. 85 mm f2 ze stabilizacją. Fajne portretowe, małe i tanie w porównaniu do innych obiektywów RF. Obstawiam coś około 2500 zł. Hi, my name is Ilvi Niokikcin. I'm a photographer based in the Netherlands. Ilvi Niokikcin. Wow, mega skomplikowane nazwisko. And I'm a very proud Canon ambassador. So I'm taking pictures of this amazing family that lives in a farm. Cena jest zaporowa w zależności od tego, jak na to patrzysz, nie? Dla amatora jest to zaporowa cena, a dla osób, które na tym zarabiają, to tak naprawdę jest kwestia kilku nagrywek i ten aparat, nie że się zwróci, to jeszcze zacznie zarabiać bardzo szybko na siebie. Szczerze, jeden i drugi tak naprawdę. Bo ceny jak na takie puchy są niskie. That I don't think I've ever seen such clear images. So today I went out into the high grass right next to the farm, and the father of Peter was standing there. Overkillem. Daughter Nora, and he was A carrying R6 jest killerem, sorry, tak, bo to jest niewielka różnica, a dostajesz tak dużo więcej. Focused on the eyes, and even though we were moving a bit, or they were moving, it was still very sharp. Like the pictures, when you see the background compared to the really sharp focus on the eyes, it's such, like I've never seen a crisp image like this. It's an amazing camera. I've never seen it be so sharp with such a nice kind of blurry background, and it makes them stand out. No, ostrość w kanonach tych R jest absurdalna, to się zgodzę. So the new RF85 2.0 has a macro function, and it has Dzień been dobry. amazing to look at the farm through different eyes. I've been taking pictures of the skin, the wool of the sheep
And when you take a closer look, it's such an amazing structure. I've been looking at flowers, at the high grass, and the macro function to me was really amazing to play with, and I think I'll be taking a lot more macro shots actually, because I think it's Właśnie a fajnie, że little jest bit opcja addicting makro. looking at the world in a different way and seeing it up so close. W ogóle te tańsze, w cudzysłowie, So I've been working as a professional cudzysłowie, photographer for 13 years and I've always used obiektywy Canon. są kozak, nie? I Also, 35 when I i started to... out as a student, I had a Canon, so I've been through the whole range of different Canon Tak cameras. prosiłem o Started 24 shooting mm on film, 1.8 then moved ze to stabilizacją. digital. And yeah, it's been a whole journey with Canon, and my camera is with me most of the time, and I think this R6 is such an amazing addition to the new Canon family. Awesome. So we've seen how impressive the 100 to 500mm is for wildlife and the versatility of the 85mm f2 for shooting macro and portrait subjects. To strengthen the full-frame lens range even further, today Canon is also announcing the arrival of two super telephoto RF primes. Dobra, These are the to RF tutaj akurat już 600mm cisza. f11 IS STM and RF 800mm f11 IS STM. Co They to feature są a za radical bestie? optical design that 600 enables them mm to be i more 800 compact and mm lighter than traditional f11. lenses with these very long focal lengths. Czy z This is drugiej strony to obviously się good idealnie news if nadaje you're i na going to be księżyc, carrying one of these lenses around a wildlife park all i na day, dzień, or nie? even No for w going nocy, on nie safari. wiem. But it also makes handheld shooting a real possibility, especially with the impressive image stabilizer performance. Now, both lenses are also compatible with two new extenders, a 1.4 and 2 times, enabling even greater magnification of distant subjects. To look at all of these lenses in more detail, I'm joined by John Morris, a Canon European Product Marketing Manager who knows all about them. Hi John, how's it going? Dobra, Johna wyciszymy, bo te dwa obiektywy mnie aż tak nie interesują. So how has it been possible to create such compact 600mm and 800mm lenses? And who might buy them? Very good question. So when we introduced the system, we said that we'd be introducing new types of lenses and stuff that you Jesteście? find on the market. Czy myślicie, że RP i R stanieją teraz jakoś po premierze? Ja szczerze powiem, że nie. Ze względu na to, że widziałem przecieki w sprawie przepraszam, R6, że tam może być gorszy kodek niż w Canonie R, co może powodować, że osoby, które nagrywają na przykład w... Chociaż nie, no to nie ma sensu, nie? Bo jest crop i tak dalej. Choć z tego, co widziałem, R6 jest troszeczkę ograniczony. To nie jest wielka różnica, nie? Bo ten kodek, ten normalny przy Full HD czy Full HD, czy 4K w RC jest super, nie? On jest też w Canonach tych M50 i tak dalej. On jest spoko, ale nie ma tego All Eye w R6 z tego, co widziałem. X-Black na Przem S, czy... Wiesz co, no RK na pewno potanieje, no ale pytanie ile? Kurde, ciężko ocenić. Szczerze ciężko ocenić. Zastanawiam się, czy będzie kosztowała mniej, czy tyle samo, czy więcej, co za ile sam ją sprzedałem używaną. Ja pierdzielę, McKinnon. I R5 i R6 już ma na kanale. Opowiadajcie, co sądzicie, co uważacie? Mogę sobie telefon położyć? Pyk. Mogę wam włączyć, jak nic nie piszecie. Tutaj o autofokusie mówią. With the dual autofocus, it's just this mashup of technology that's able to create these amazing photographs. Yeah, it is the system working together. So some people may have concerns about achieving high enough shutter speed with such a narrow aperture, but you can extend the ISO up past what wasn't previously possible, especially with the R6 Siemaneczko, and the R5 new high ISO performance.
and then shutter speed doesn't become a problem because you're balancing the exposure. Okay, so the RF 600mm f11 and RF 800mm f11 lenses, and they both use STM focusing motors. Ma to jak What wrzucić is zdjęcie STM and how does this affect the z ISO 800 w środku dnia pod słońce i opowiadać o tym, jak świetnie można że f11 nie jest ciemne. Because we're seeing people using lenses for both photos and movies. It's a very silent technology, so you don't hear. Znaczy wiem, że tam był shutter na 1250, ale smooth focus characteristic as well, which is good for video. And it's fast enough in the lens as well. So sports, wildlife, planes and trains, that's the thing. Yeah. So let's talk about the RF 100 to 500 Cezary, lens. wiesz co, no jestem ciekaw, nie? Sony ma kiedy premierę? Teraz pod koniec lipca czy sierpień jakoś, coś takiego? I ma wejść S3. Sony S3 w końcu, A7 S3 i mają chyba coś zrobić, co się nazywa A5, co będzie pełną klatką odpowiedzią na RP. Possibilities, increasing image quality, functionality, performance. One of the biggest points of feedback from those types of photographers is they want to extend their reach. So in this new lens, 100 to 500 is the zoom range, but we've been able to maintain similar brightness to the 100 to 400 in that range, which is important. It's only a little bit longer comparison to the EF version, but it's 200 grams lighter. Wow. And the other consideration is, obviously when you're shooting motorsports, you're talking about subjects that accelerate and decelerate quickly and move quickly. So the focusing technology is dual nano USM, which is incredibly quick at keeping up. So it's designed to track the fastest moving subjects. Wow, which is definitely going to come in handy. And the other attractive point, and there are many, is that it's an L-series lens. And the design and the build Kurde, nudna jest ta konferencja, szczerze wam powiem. To withstand the harshest conditions. Yeah. Okay, and finally, the RF 85mm f2. Why might someone choose this lens? Pogadajmy o obiektywach na naszą kieszeń. RF lenses in Canon's lineup. Well, it's similar to the 35mm. And that's to say that it's a very versatile lens, particularly aimed at enthusiast and amateur photographers. Yeah. Because they're looking for a nice wide aperture prime that can do a lot. And it's also similar to the EF 85mm portrait lens. But the piece of feedback was that a closer focusing distance would be nice. So if you're a wedding photographer, for instance, you want pictures of the details of the couple. So with this new lens, it's half-size macro, so it's focusing to 35 centimeters. So that gives much more potential for a greater range of shots. It also includes image stabilizer and up to 8 stops with the R5 or the R6, but 5 stops on its own. And it has an STM focus motor, which we talked about, which is makes it useful for video as well. So it's a lens that is both practical and very versatile, and it's just 500 grams, so it doesn't weigh much. Well, super light. And I think what's really nice is it's another great example of Canon listening to feedback from users and taking that on board, and then taking those ideas and popping them into the next generation of lenses. Yeah, there's so many improvements. Yeah, and it's a fantastic lineup. So thank you so much for taking us through Canon's new lenses. Great, thanks, it's been a pleasure. Coś nowego, coś ciekawego. Now, as Richard said at the start, something Canon is passionate about is its ability to give you a whole ecosystem of products to enable you to not only take amazing photos, but to print them in beautiful quality as well. So with this in mind, Canon is adding a feature-packed photo printer to its drukarki. Słuchajcie, to jest, teraz było bardzo ładne podsumowanie, w którym pani powiedziała, że Canon nie tylko daje świetnej jakości produkty, ale dba w ogóle o ekosystem. I to jest, wydaje mi się, też strategia, na którą Canon teraz stawia, ze względu na to, że te obiektywy są bardzo drogie. I jak się ktoś zdecyduje na te obiektywy RF, to jak dla mnie jest to one-way ticket. Dlatego fajnie, że zrobili fajne puchy, które są w stanie to uzupełnić, nie? R6 uważam, że to będzie absurdalny hit sprzedażowy. R5 R5 jest takie aż przesadzone według mnie, ale czy jest w ogóle coś takiego? Oni
robiąc R5 tak dobrą, no, sprawiają według mnie tylko i wyłącznie, że wszyscy inni producenci będą musieli podnieść swoje standardy, a jednocześnie nie będą mogli aż tak podnieść cen, ze względu na to, że cena za ten aparat jest, no nie powiem, że zaniżona, nie? No jest jaka jest i super, ale jest stosunkowo niska jak za to, co ten aparat tak naprawdę jest w stanie zaoferować. Takie jest moje zdanie. A R6, która jest niewiele droższa niż Sony A7 III, to jest po prostu jakiś absurd, ze względu na to, że 4K 60 klatek na sekundę? Ludzie tego oczekiwali od tego S3, więc tego najlepszego Sony, jakie mogli oczekiwać, a tutaj tak naprawdę jest to na pstryk ze względu na to, że to jest ten gorszy model R6, nie? W porównaniu do R5. Co wy o tym sądzicie? Ups. Halo, halo. Czemu nikt się nie odzywa na czacie? Mówisz R6 lepiej niż się spodziewałeś pod względem specyfikacji czy ceny? Możemy sobie sprawdzić, jakie są ceny, bo podejrzewam, że już gdzieś są. Canon R5 i Canon R6 ceny. Już 45 minut. No widzę, że w Polsce już też mieli niektórzy do testów. Chyba. Kurde, aż może zapytam, czy ktoś by mi z Canona podesłał ten R6 do testów. Chociaż tam podejrzewam, że lista długa osób, które będą go chciały. Cena. O. Ok. Canon R5 20 649 zł i 99 groszy, a Canon R6 12 389 zł i 99 groszy. 12 000, no to jednak trochę więcej niż myślałem. Ale R5 cenowo tak jak się spodziewałem. Piotr Duda, tak, zgadzam się. Piotr Duda nie chce oglądać tutaj McKinnona, bo zabiorę mu pieniądze z reklam, a dlatego myślę, że lepiej jak każdy pójdzie po prostu z osobna do niego i sobie obejrzy. Cezary jak dla mnie, no way. Nie chce mi się w to wierzyć. Zresztą już zapowiedzieli, że 7.3 wprowadzają i tego A5, więc Nagan, no nie jesteś jedyny, nie? Przecież sporo osób ma podobny problem, co ty. Cezary, jeszcze w nawiązaniu do tego, co mówisz, wczoraj właśnie Sydney Diong-Zong przypomniał sobie, że miał kiedyś Sony A6300, bo robił porządek na dysku i wrzucił właśnie filmik nagrany. A Sony A6300 z kitowym obiektywem i sam się tak, kurde, że ja tego tak... I po co ja ten sprzęt kupuję tak naprawdę? Nakupił i tak tyle czasu później i pełne klatki, i najlepsze szkła, G-Mastery i tak dalej. I tak różnica tak naprawdę nie jest aż tak duża, jak mogłoby się wydawać, nie? Jak ludzie oczekują. Jednak i historia, i to, jak się ma oko, i wiedza przede wszystkim, wydaje mi się, grają największą rolę, jeżeli chodzi o to, co się nagrywa i jak to wygląda.
Dobra, w tym momencie będę kończył. Sama premiera w sobie taka nudnawa. Wydaje mi się, że więcej byśmy się dowiedzieli z samej Gajin parkour. Wiesz co, nawet rzuciłem 2 filmy ostatnio, tylko YouTube coś niechętnie go wam pokazuje. No. Nawet moja żona nie dostawała powiadomień, także są 2 nowe filmy na kanale. Zapraszam. Tak, są 2 nowe filmy na kanale, zapraszam. Stworzyłem paczkę lutów, 12 lutów, jaykey.yt 2020. Standardowa paczka 12 lutów stworzonych przeze mnie kosztuje 23 euro, czyli 100 zł, coś plus minus, nie wiem jak euro teraz stoi, ale kosztuje około 100. I jaykey.yt 2020 Pro, w której poza tymi samymi lutami dostaniecie godzinny poradnik. W sumie około ponad godziny, ale pierwsza lekcja jest na YouTubie, możecie sobie obejrzeć. Jak zdecydujecie, że chcecie się dowiedzieć więcej, to są dodatkowe 3 lekcje, które trwają około 50 minut w sumie jeszcze. Tak, także żyję, mam się dobrze i dostałem dzisiaj paczkę, którą zaraz będę otwierał. Jestem podekscytowany. Dobra, będę kończył. Jak macie jeszcze jakieś ostatnie pytania, to pytajcie i ja lecę. Czy nie znamy dokładnej premiery A7S3? Jest gdzieś. Albo koniec lipca. Do końca wakacji na pewno będzie powiedziane. Ale nie wiem, czy to będzie data premiery bezpośrednio, czy to będzie tylko i wyłącznie data ogłoszenia, że pracują nad tym aparatem, tak jak to Canon zrobił z R5 jakieś pół roku temu, jak nie dłużej nawet. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Tak, zapraszam na mój sklep na selfie. 2 paczki, jedna to jest z lutami, 12 lutów, które nadadzą ciekawego charakteru waszym ujęciom. Sporo osób już do mnie pisało, które ich używało, sporo osób już nawet użyło na swoich filmach i są zadowolone. Także utwierdziły mnie w tym, że faktycznie udało mi się zrobić uniwersalną paczkę. Jest osobno paczka Pro, w której jest rozszerzony poradnik, mini kurs dotyczący korekcji kolorów, około godzinny. Także jak ktoś ma pęd do wiedzy jeszcze dodatkowo, to zapraszam. Paczka standard 23 euro, paczka Pro 42, czyli 180 zł. W sensie standard około 100, Pro 180. I na tym będę kończył dzisiejszy stream. Tak na szybko chciałem sobie obejrzeć, co tutaj Canon ma do zaprezentowania. Obejrzałem, ale stwierdziłem, że przy okazji jeszcze podzielę się z Wami moimi przemyśleniami na ten temat. No, to tyle. Trzymajcie się, życzę miłego dnia wszystkim i do usłyszenia. Do zobaczenia na kanale. Mówię, za chwilę będę nagrywał unboxing, także w najbliższych dniach też powinien się pojawić jakiś film. Nara. Teraz gdzie jest ten OBS? Tu. Pa, pa.